Czy innowacje mogą istnieć bez nauki? No na pewno nie, bo musimy wiele rozumieć i jeszcze więcej się uczyć, by dokonywać rzeczy przełomowych. Ciekawi fakt, że aż 46% startupów w Polsce współpracuje z nauką. I dobrze, na ich wiedzę korzystają także uczelnie wyższe. Dziś sprawdzimy, jak fundusze europejskie wspierają polskie innowacje i co narodziło się w głowach polskich naukowców z Poznania. Petros Psylos, zapraszam. W świat startupów, polskich innowacyjnych firm, które skorzystały z funduszy europejskich, wprowadzi nas Petros Psylos, młody wynalazca związany z Politechniką Białostocką. Na swoim koncie ma ponad 17 nagród w dziedzinie wynalazczości, a przez amerykańskiego Forbesa uznany został za jednego z 30 najlepszych innowatorów w Europie. Petros Psylos odwiedza dziś Poznań, jeden z najsilniejszych ośrodków startupowych w kraju. To tu swoje naukowe odkrycia popularyzują młodzi biotechnolodzy Leszek Broniarek i Mateusz Hoppe. Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znani są ze swoich osiągnięć w zakresie przyspieszania fermentacji alkoholowej. Obecnie wprowadzają na rynek sproszkowany jad pszczeli. Może on przynieść korzyści miłośnikom organicznych kosmetyków. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie ludzie poszukują piękna, starają się odmłodzić, ale wy taką receptę znaleźliście na piękno, eliksir młodości może nawet. Nie szalałbym z hasłem eliksir młodości, bo tego oferować nie może chyba nikt, ale rzeczywiście wydaje nam się, że znaleźliśmy coś, co może w tej kwestii pomóc. Jad pszczeli, Tak, jad pszczeli. który nanosimy na skórę i on powoduje, co powoduje? O szereg różnych efektów. Jad pszczeli to jest substancja o bardzo zróżnicowanym działaniu. My skupiamy się w naszym startupie na działaniu tak zwanym anti-aging, czyli przeciwdziałanie starzeniu się skóry. Aha, i ten jad pszczeli to powoduje, że więcej krwi przepływa przez skórę i ona mniej starzeje się, tak? Między innymi, tak. Jednocześnie są badania dowodzące, że ma silne działanie przeciwzapalne, wspomaga proces regeneracji, niszczy też komórki, które są zbyt słabe, żeby być w stanie się odbudować. Wywodzicie się ze środowiska naukowego. Trudno wam było połączyć naukę z biznesem? Tak i nie, ale jako studenci zdobyliśmy voucher innowacji od Studenckiego Centrum Transferu Technologii. To są jakieś środki, tak? Tak, to były środki unijne na spożytkowanie na projekt. No i rozwinęliśmy ten projekt. Potem wzięliśmy udział w konkursie, który się nazywał, w zasadzie w programie szkoleniowym, który się nazywał Pierwszy krok we własny biznes. No i on rzeczywiście pokazał nam, jak zrobić te pierwsze kroki i dzięki niemu poznaliśmy naszego pierwszego inwestora, który rzeczywiście w nas zainwestował i jakoś tak jednego dnia broniliśmy swoje prace magisterskie I 3 dni później zakładaliśmy już firmę. Dlatego naukowym alma mater tego startupu jest teraz to niewielkie laboratorium. BBH Biotech pozyskuje jad pszczeli do celów kosmetycznych. Na starcie nie było to jednak łatwe. Jeden z właścicieli startupu panicznie bał się pszczół. Musiałem po prostu pokonać swój strach przed pszczołami, bo bałem się ich bardzo od dziecka. Od małego dziecka po prostu jak widziałem cokolwiek, co mogło mnie urządlić, jak to coś pojawiało się w pokoju, to ja z niego od razu nawet nie wychodziłem, tylko wybiegałem. Aby pozyskiwać jad pszczeli, właściciele startupu musieli przekonać do siebie bardzo hermetyczne środowisko pszczelarzy. Jad jest bardzo atrakcyjną substancją, bo gram suchego jadu potrafi, w sensie dobrej jakości jadu, oscyluje między 150 a $200 za gram, co nam daje około $150,000 za kilogram substancji. To są horrendalne pieniądze. Jak dokładnie pozyskiwany jest jad pszczeli w tym startupie? Na tym urządzeniu siada pszczoła na 2 sąsiednich przewodach. W ten sposób zwiera obwód i układ sterujący, to jest ta część, emituje impulsy elektryczne. Te impulsy są bardzo delikatne, tak tylko żeby pszczołę lekko zirytować. Wtedy ona żądli szybę, czyli tak naprawdę stuka w nią żądłem i nie traci go, przeżywa cały proces. Nasze urządzenie powstawało we współpracy z pszczelarzami i z pełną dbałością o to, żeby pszczołom nic się nie działo. Jeżeli były jakiekolwiek przesłanki, że cokolwiek może dziać się pszczołom, od razu wszystko zmienialiśmy tak, jak pszczelarz tego chciał. To, co robicie, nie jest banalną rzeczą i
fundusze, myślę, że europejskie odegrały sporą rolę w waszym projekcie. To, że odegrały sporą rolę, to myślę, że można wręcz stwierdzić, że jest niedomówienie, bo odegrały horrendalną rolę. Tak jak powiedziałem, ten pierwszy krok we własny biznes to też było współfinansowane. Gdyby nie to, nie weszlibyśmy w biznes. A poza tym startupy biotechnologiczne i chemiczne różnią się od tych IT tym, że nam nie wystarczy pokój i komputer i dobry pomysł. Musicie mieć laboratorium. Musimy mieć laboratorium, rozbudowane. musimy mieć sprzęt. Bioreaktory kosztują kilkadziesiąt tysięcy za sztukę. Minimum, tak. Najbardziej podstawowe wersje. Do tego cały pozostały osprzęt, odczynniki tanie nie są. Podejście tak z marszu, nie mając zaplecza właśnie na przykład finansowego z Unii technologicznego, to nie widzę tego, szczerze mówiąc. Wasza specyfika jest właśnie taka bardzo trudna, bo ja jako informatyk mogę potwierdzić swoje słowa, że wystarczy często pokój, dobry pomysł i niski jest próg wejścia na rynek. A Tu jest tutaj, bardzo wysoki. gdzie widzicie siebie za 10 lat? Ale pytanie bardzo ciężkie. Malediwy? Nie, a tak całkowicie poważnie, tak, to jest trudne pytanie z tego względu, że nie ustaliliśmy jeszcze ostatecznego modelu biznesowego dla tego projektu, ale myślimy, że przy dobrych wiatrach za 10 lat rzeczywiście będziemy robić pierwsze kroki w kwestii tworzenia leków nowej generacji opartych o jad pszczeli. W programie już teraz w gronie ekspertów ocenimy szansę na powodzenie tego innowacyjnego projektu. Jak rozwinąć ten startup? Tak się zastanawiam, czy lepiej, żeby zajęli się tym, czym się zajmują, czyli cały czas produkcją komponentu, albo może lepiej byłoby, żeby rozszerzyli zakres swoich działań i stworzyli linię produkcyjną, która by robiła kosmetyki oparte na tym jadzie. Lepiej, żeby to sprzedawali zewnętrznym firmom, czy lepiej, żeby sami tworzyli te kosmetyki? Zależy od tego, jakie mają ambicje. Z jednej strony mają już opracowane technologie, wiedzą, jak opracować tą substancję, mają potencjalnych klientów, czy już sprzedają to. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o swojej produkcji, to będą potrzebne na pewno nowe kompetencje w firmie i zupełnie inna skala działania. Natomiast no, też na końcu pewnie potencjalna inna nagroda. Czyli chyba nie ma takiej uniwersalnej odpowiedzi, że taki sposób wdrożenia swojego pomysłu na rynek jest najlepszy, ale my w ramach programu Inteligentny Rozwój mamy tak naprawdę wsparcie dla firm, które każdą drogą chciałyby pójść. Zarówno dotacje dla tych, którzy właśnie chcą rozwijać swój pomysł i sami wprowadzać go na rynek, jak i takie schematy jak Scale Up, w którym można przez współpracę z dużą firmą przetestować swój pomysł i zastanowić się, czy najlepiej byłoby może znaleźć inwestora albo od razu zacząć współpracę z klientem, który będzie de facto wdrażał twój pomysł na rynek. A na jakie wsparcie obecnie mogą liczyć startupy, które są mocno naukowe? Takie, które są oparte na technologiach, mogą liczyć z jednej strony na wsparcie dotacyjne. Takie oferuje przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki, w której teraz również mamy nabór. Można uzyskać dotacje na przygotowanie takich innowacji, przybliżenie ich do rynku, opracowanie swoich projektów. A z drugiej strony finansowanie kapitałowe, na którym pewnie najlepiej zna się Eliza, gdzie inwestorzy tak naprawdę z jednej strony dają pieniądze, z drugiej strony wiedzę, żeby doprowadzić taki projekt do rynku. Więcej, mamy też w Polskim Funduszu Rozwoju taki program Dobry Pomysł, gdzie każda osoba fizyczna, czyli osoba, która jeszcze nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a ma jakiś pomysł, przełomowe odkrycie, może u nas na platformie Dobry Pomysł PFR.pl się zarejestrować, a my trochę za rękę ją poprowadzimy, czy to do inwestora, czy może pomożemy mu założyć tą działalność A gospodarczą. skąd mam wiedzieć, że to jest dobry pomysł? Jeżeli siedzę tak w tych swoich kolejnach myślenia i nie wiem, czy to jest rzeczywiście rozwiązanie, które zmieni świat. Ja uważam, że dobre, ale skąd Ale mam to tak, bardzo dobrze, że tak uważasz. I tak powinni podchodzić młodzi przedsiębiorcy i pomysłodawcy. Oni muszą wierzyć w ten pomysł, który tworzą, w to rozwiązanie biznesowe. Natomiast potem przychodzi ten taki element weryfikacji rynkowej. To rynek weryfikuje, czy jest realna potrzeba, czy ten biznes, czy to rozwiązanie, które dostarczamy, jest potrzebne na rynku i czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał za nie zapłacić. Właśnie zachęcam do tego, żeby nie tkwić tylko w tych swoich kolejnach naukowych, myślenia? tylko sprawdzać na jak najwcześniejszym etapie te swoje koncepty, docierać do potencjalnych klientów i rozmawiać. Nawet nie mając jeszcze gotowego produktu, ale rozmawiać z nimi, co oni na ten temat sądzą, czego by oczekiwali, jak to ma wyglądać, bo to już daje dosyć dużą bazę informacji do tego, jak ten produkt dalej rozwijać. Ale życia może nam nie starczyć na to. Znam kolegę, który codziennie wpada na 10 nowych pomysłów i każdy stara się testować, ale tyle to mu czasu
czasu zajmuje, że koniec końców od 5 lat robi startup, a żadnych efektów No bo nie widać. jest wynalazcą, może potrzebuje dobrego zespołu, który kolokwialnie mówiąc dowiezie jego pomysł do klienta. Jak mówi jedna z buddyjskich przypowieści, aby czegoś szukać, trzeba najpierw to znaleźć. Wiedzę na temat startupów i informacje, jak założyć startup dzięki wsparciu funduszy europejskich, znaleźć możesz na moim blogu łapstartup.pl. Oczywiście serdecznie zachęcam do odwiedzania mojej strony. Niech moc innowacji będzie z Wami. Do zobaczenia za tydzień.